Putin. Zanim zadzwonił telefon, miałem poczucie wygaśnięcie sojuszy. To z Putina wynika, ale kompletnie nie wiem, do czego to przyłożyć. Wygaśnięcie sojuszy. A! On myśli, że jakikolwiek atak, który mógłby nastąpić na przykład Rosji na inny kraj natowski, przypuśćmy Polskę, naruszy cały sojusz. On uważa, że państwa będą się wymigiwać, że w ten sposób może osłabić jednomyślność sojuszu natowskiego, przynajmniej w Europie. Jest przygotowywane takie coś jak działo, to jest na takim obrotowym, to ma jakby lufę, tylko to jest duże, to jest gdzieś osadzone w przestrzeni i to jest na stałe gdzieś utwierdzone, taka kopuła metalowa z lufą dużą i tym można manewrować. Jest przygotowywany taki wystrzał z tego, czyli Rosja uderzy znów czymś niekonwencjonalnym, ale to będzie wystrzelone z lądu, z dziwnego czegoś, z taką kopułą i z lufą w kierunku Ukrainy. To, co Rosja zrobiła w tej chwili, jest to pierwszy znak, czyli co zrobiła dzisiaj, jest to pierwszy znak dla Zachodu, dla krajów natowskich, że Rosja nie blefuje tym razem. To orędzie, ale teraz będzie uderzenie najpierw bardzo blisko granicy konkretnego kraju, kto wie, czy nie Polski, ale brane jest też pod uwagę uderzenie na ten kraj. Czyli tam, gdzie będzie blisko granicy uderzenie, o którym się będzie bardzo mocno mówić, bardzo blisko granicy, tak jest brane jako drugie coś, brane pod uwagę potem uderzenie na ten kraj, ale to będzie też prewencyjne. To będzie zrobione w taki sposób, że to nie będzie atak już w jakąś totalną wojnę, tylko to będzie wykonane bardzo ostrożnie, przemyślnie, pokazowo, ze szczególną starannością to będzie zrobione. Rakieta ma uderzyć w miejsce, gdzie jest składowana broń lub produkowana broń, ale bardziej składowana broń. Może to się wydarzyć, już tu nie jestem pewny, ale w rejonie południowym to może być rejon Rzeszowa lub południa rejonu Lublina, lubelskiego. Ja mam wrażenie, że Putin myśli, że Trump został oszukany, że Trump nie będzie w stanie... Ja mam takie wrażenie, że Putin nie wierzy w Trumpa, że Trump nie będzie w stanie przeprowadzić żadnych istotnych działań. On tak myśli przynajmniej. Żadnych istotnych działań w celu pokoju na warunkach Putina. A on na inne się nie zgodzi. Ja mam poczucie, że on nie wierzy w Trumpa i nie oczekuje nadejścia Trumpa, że sytuację to zmieni. Uaktywnienie właśnie
tej części, tej wysepki rosyjskiej, która jest nazywana Kaliningradem. Militarne uaktywnienie tego miejsca. Ja zaznaczam, to będzie uderzenie bardzo blisko granicy, ale to drugie uderzenie w ten skład amunicji, to jest rozważane, to jest brane pod uwagę. Natomiast Rosja wykona dwa ataki bardzo poważne, gdzie będą ostrzegiwani ludzie, będą ostrzeżenia padały przed tymi atakami na dwa duże miasta na Ukrainie. To rozwścieczy niektóre państwa na zachodzie w NATO i zamiast tą eskalację troszeczkę łagodzić, dwa państwa będą chciały natychmiast zasilić Ukrainę w rakiety dalekiego zasięgu w większej ilości. Będzie uderzenie bardzo blisko polskiej granicy. Uderzenie wtórne, może być jeszcze uderzenie bardzo precyzyjne w jakieś miejsce, gdzie jest składowana broń, albo trzymana broń, albo magazynowana broń. I to by było w naszym kraju. To ten atak absolutnie nie będzie jądrowy. Może być prowokacją. Nie umiem tego zrozumieć też. Ogień i pożary. Las płonie. Rosja zrzuci pierwszą poważną bombę, która będzie rażąca w teren mało zaludniony, gdzie jest dużo lasów. Ale Rosja to zrobi. Rosja nie uderzy w Polskę w tym okresie. Ale może dojść do prowokacji. Rosja uderzy infrastrukturę elektryczną, gdzie 1/4 Ukrainy sparaliżuje, jeżeli chodzi o elektryczność. Rosja będzie na te ataki odpowiadała piekłem, to w początkowej fazie na Ukrainę, a Zachód będzie potęgował narrację wojenną, ale to potęgowanie narracji wojennej będzie kierowane na kraj lub kraje Europy Wschodniej. To nie będzie broń nuklearna jeszcze. To będzie broń, która spowoduje duży ogień i spore zniszczenia. Zaczyna się dla Ukrainy piekło. To idzie w bardzo złym kierunku. Dopiero jak się stanie to piekło, Rosja zagrozi nuklearnie państwom NATO. A to się szybko będzie odbywało. To tak na najbliższy czas, jak mi się to kojarzy.